Witam. Dzisiaj pokażę Wam inteligentne gniazdko Wi-Fi firmy Sonoff. Jest to model S26EU. Gniazdko może być sterowane z poziomu aplikacji EWE-Link na naszym smartfonie, co za chwilę dokładnie pokażę. Gniazdko wykonane jest z ognioodpornego materiału. Jego maksymalna moc wyjściowa to 2200 W, 10 A. Na urządzeniu jest dodatkowo przycisk, którym również możemy sterować, czy gniazdko jest włączone lub nie. W zestawie otrzymujemy oczywiście instrukcję, jak sparować urządzenie ze smartfonem. Co ważne, gniazdko pracuje w standardzie Wi-Fi 2,4 GHz. Do obsługi urządzenia potrzebna jest aplikacja EWE-Link, którą pobierzemy ze sklepu Play lub App Store. W aplikacji wymagane jest założenie konta, po czym swobodnie logujemy się. Kolejne kroki za chwilę dokładnie pokażę i omówię. By sparować gniazdko ze smartfonem, należy podłączyć nasze gniazdko do zasilania i w razie potrzeby należy go włączyć przyciskiem i poczekać, aż dioda zacznie szybko mrugać. Jeżeli po włączeniu gniazdka dioda nie zacznie szybko mrugać, należy przytrzymać przycisk przez około 7 sekund. W tym samym czasie uruchamiamy aplikację EWE-Link i klikamy na Dodaj. Następnie spośród dostępnych różnych opcji parowania urządzenia wybieramy Szybkie sparowanie. W zależności od ilości nowych gniazdek wybieramy jedno lub wiele urządzeń. Teraz aplikacja pobierze nazwę naszej sieci Wi-Fi i wymagane będzie wprowadzenie hasła, po czym klikamy na Następny. Aplikacja pokaże zegar 180 sekund na sparowanie urządzeń wraz z kolejnymi etapami parowania. Jeśli wszystko było do tej pory wykonane poprawnie, parowanie potrwa znacznie krócej. Gdy urządzenia będą już ze sobą połączone, będziemy mogli zmienić jego nazwę i wybrać, w jakim pomieszczeniu dane gniazdko znajduje się. Po czym klikamy na Gotowe. Jak widać, w aplikacji nie pokazało się dodane gniazdko, ponieważ aplikacja wymaga odświeżenia. Po odświeżeniu na liście urządzeń mamy nasze gniazdko, którym teraz możemy swobodnie zarządzać. Za chwilę dokładnie pokażę, z jakich opcji możemy korzystać. Do wyboru jest m.in. harmonogram, minutnik i pętla czasowa. Włączone gniazdko w aplikacji podświetla się na kolor biały. Przy drugim podłączeniu gniazdka do zasilania nie musimy wszystkiego ustawiać od początku, wystarczy chwilę poczekać, by gniazdko automatycznie połączyło się z naszą siecią Wi-Fi, co sygnalizuje mrugająca i następnie zapalona na stałe zielona dioda. Trwa to dosłownie kilka sekund. Gniazdko możemy oczywiście włączać również przy użyciu przycisku. Teraz pokażę, z jakich opcji możemy korzystać z poziomu aplikacji. Mamy do wyboru harmonogram, gdzie możemy ustawić dowolny interwał pracy urządzenia wraz z wyborem dni tygodnia. By sprawdzić, czy to działa, ustawiam 1-minutowy interwał i zobaczymy, jak zachowa się gniazdko. Jak widać, lampki włączyły się automatycznie i po upływie 1 minuty wyłączą się. Wracamy do naszej aplikacji. Sterowanie gniazdka może odbywać się z dowolnego miejsca i nie ma potrzeby, by smartfon był podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co gniazdko. Wystarczy, że włączymy internet w telefonie i mamy możliwość sterowania urządzeniem z dowolnego miejsca. To samo wykonam teraz przy podłączeniu do sieci Wi-Fi. Jeszcze raz wchodzę w harmonogram, by pokazać, że mamy wspomnianą wcześniej możliwość wyboru wybranych dni tygodnia dla wskazanego interwału. Dodajemy czas włączenia i wyłączenia gniazdka. Z poziomu aplikacji mamy również dostępny minutnik. Jak działa, chyba nie muszę opowiadać. Do wyboru mamy również pętlę czasową, gdzie możemy wybrać konkretną datę i godzinę pracy urządzenia. Jeżeli chodzi o wygląd aplikacji, to z poziomu
Scena możemy sterować wieloma urządzeniami dodanymi do aplikacji. Wybierając plusik mamy możliwość parowania kolejnych urządzeń. Mamy również wiadomości z informacją o dostępnych aktualizacjach i nowościach, a poziom profil pozwala nam na zarządzanie smart domami, w których mamy takie urządzenia. Możemy zmieniać jego nazwę, dostępne pomieszczenia i przenosić wskazane gniazdka między pomieszczeniami.